mam krótki okres, stosunkowo 3-4 tygodnie, kiedy kwitnie mi wszystko naraz. A ja tak nie chcę. Ja chcę, żeby mi zakwitła ta roślina jako pierwsza, druga roślina zaraz po niej weszła jako druga, a trzecia roślina, żeby mi zakwitła wtedy, kiedy te dwie już przekwitną. Grzegorz Chyży, róże ogrodowe, witajcie 8 maja. Część róż już pięknie zaczyna kwitnienie, a ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć o cięciu róż. Cięcie róż w maju. Podam Wam 2 przykłady i być może ktoś z Was uzna, że choć jeden z tych przykładów jest dla niego ważny i warto, żeby zrobił to, co ja dziś będę robił. Będę ciął róże 8 maja. Zaczynamy. Są przynajmniej 2 powody, dla których warto ciąć róże właśnie o tej porze. Pierwszy, który Wam pokażę, o którym już zresztą mówiłem wcześniej, jest moim zdaniem najważniejszy, bo ten zabieg, można powiedzieć, ratuje nasze róże, sprawia, że one się nie zniszczą nawet wtedy, kiedy będzie burza. Zobaczcie, stoimy tutaj przed odmianą Porto Roche, która była bardzo mocno odmłodzona i ta odmiana najlepiej pokazuje właśnie sytuację, o której chcę Wam powiedzieć. Czyli mamy róże, to może dotyczyć na przykład róż wielkokwiatowych, parkowych. Mamy róże, które były mocno odmłodzone, w zasadzie starych pędów nie pozostało prawie nic i rosną nam wszystko bardzo mocne, długie, nierozgałęzione, młode pędy. Zanim ten Porto Roche zakwitnie, to ten pęd urośnie jeszcze mniej więcej do tej wysokości i tutaj stworzy nam się kwiatostan. To będzie powodowało, że góra tego pędu będzie bardzo ciężka. Wobec tego on będzie bardzo łatwo narażony na wyłamanie. I tak jak we wcześniejszym filmie mówiłem Wam o takiej sytuacji, że warto przycinać te pędy, to nie wspomniałem o tym, jaki jest najbardziej optymalny moment na zrobienie tego zabiegu. Nie wspomniałem o tym dlatego, że tak naprawdę trudno wskazać ten optymalny moment. Można to robić wtedy, kiedy pędy są stosunkowo krótkie i młode, mają powiedzmy 20 cm, tak jak na przykład niektóre tutaj pędy, o, tak jak ten pęd, młody pęd, można go przyciąć w ten sposób. Można to robić wtedy, kiedy pędy są około 40 cm, tak jak ten, i ja tnę to mniej więcej w połowie, lub można to robić wtedy, kiedy pędy są już prawie metrowe i można to też robić na kilka sposobów. Można to ciąć albo w połowie pędu, tak? Można to ciąć niżej, czyli powiedzmy zostawiamy 1/3 pędu, 2/3 odcinamy, a można to robić też w ten sposób, że odcinamy tylko 1/3 u góry, a 2/3 pędu zostawiamy. Czyli wysokość cięcia nie jest taka istotna, to znaczy ona jest istotna dla rośliny, bo te pędy zupełnie inaczej się zachowają. Zupełnie inaczej zachowa się ten pęd przycięty nisko, a zupełnie inaczej ten pęd przycięty wysoko. Ten szybciej odbije bocznymi rozgałęzieniami, ten trochę później, natomiast tu pójdzie nam więcej rozgałęzień cieńszych, tu pójdzie mniej rozgałęzień, ale mocniejszych. To też będzie zależało od pogody, bo pogoda może pokrzyżować trochę te plany. I teraz tak, możecie wycinać wszystkie pędy na tym krzewie, ale możecie wycinać tylko kilka najmocniejszych, tak? Ja te mniejsze zostawię, bo nie obawiam się tak bardzo ich wyłamania, ale te najmocniejsze jednak przytnę. I ten zabieg robię głównie po to, żeby uchronić te piękne, grube, mocne pędy, na których mi bardzo zależy, które są bardzo cenne, przed wyłamaniem. Tak jak ten. Szczególnie w tym krzewie jest to bardzo ważny zabieg, dlatego że tutaj tych pędów wyrasta mało, tak? Więc każdy z tych pędów jest niezwykle cenny. Ten, mimo że jest malutki, też go mogę już skrócić, tak? Te takie 5 cm moim zdaniem są jeszcze za małe. Tu mam część złamanego pędu i wycinam, a w tym krzewie tylko kilka najmocniejszych pędów, tak? O, resztę zostawiam.
Tutaj znowu mam taki przypadek, że rośnie mało pędów, bardzo grubych, bardzo ładnych i tutaj być może każdy pęd warto przyciąć. Tu sytuacja jest taka, że nie jest tych pędów bardzo mało, ale też nie jest ich bardzo dużo i z każdego starego pędu wyrasta 1-2 mocne pędy, więc też wiem, że one by się wyłamały, więc odżałowuję to pierwsze czerwcowe kwitnienie. Bardziej zależy mi na tym, żeby nie stracić tych pędów. I robiąc ten zabieg, liczymy głównie na to, że po prostu nie stracimy tych najładniejszych, mocnych pędów, tak? A jednocześnie być może z samego dołu zacznie nam coś jeszcze wyrastać. Może nie bezpośrednio ze starego drewna, ale gdzieś tutaj w okolicach tego pędu, w kątach pędu. Nie jest to aż tak łatwe jak w przypadku młodych, okulizowanych róż. Tak jak tutaj, gdzie ułamaliśmy tego pęda, a tutaj już z boku rośnie nam nowy, czy tutaj, gdzie ten pęd został ucięty i zobaczcie, z boku rosną nam 2 nowe pędy bezpośrednio z nasady i znowu sobie je możemy wyłamać. Czyli nie wyłamują nam się najładniejsze pędy, a jednocześnie jest szansa, że z samego dołu, z nasady coś jeszcze będzie rosło. Tutaj pokażę Wam ciekawą sytuację. Zobaczcie, że te pędy wyglądają inaczej niż na przykład ten krzew, tak? Zupełnie inne są te liście. Zobaczcie, one są drobniejsze. Częściowo jakby takie zwinięte. A tutaj część, pokażę Wam, wytnę ten pęd. Zobaczcie, zachowuje się w ten sposób. Dlaczego tak się stało? Bardzo często wspominam Wam o tym, że by nie używać herbicydów opartych na glifosacie szczególnie, czyli typu Roundup w różach. Ale my tutaj zastosowaliśmy herbicyd na powój, który tutaj rósł. Nie mogliśmy sobie z nim dać radę i punktowo stosowaliśmy Chwastox, punktowo dotykając nasączoną gąbką 2-3 listków powoju. I one bardzo ładnie zadziałał, ale zobaczcie, to jest skutek uboczny. Teraz pytanie, czy spowodowały to opary tego preparatu? Ja raczej to wykluczam. Bardziej obstawiam, że roślina, która pociągnęła ten preparat i który zaczął ją zabijać, korzeniami stykała się z korzeniami róży. I ta róża też pociągnęła część tego preparatu z Chwastoxu i to są skutki uboczne, ale one są przemijające, ja się tego nie obawiam. Dlatego, że to był Chwastox, to nie był glifosat. Gdyby to był glifosat, to sytuacja by była gorsza i prawdopodobieństwo zniszczenia roślin dużo większe. Także jeśli macie podobne objawy, to zastanówcie się, czy albo wy nie używaliście herbicydu, albo ktoś obok nie używał, albo opryskiwacz, którym pryskaliście rośliny, na przykład, nie wiem, na mszyce, wcześniej nie był używany do pryskania na przykład trawnika na chwasty, Chwastoxem. A teraz druga sytuacja, drugi przykład, kiedy warto w maju zrobić cięcie. I od razu powiem, że dla większości z Was może to być dyskusyjna sytuacja i większość z Was uzna, że nie warto tego cięcia robić. I ja to rozumiem. Ale od samego początku, kiedy zakładaliśmy ten żywy katalog róż, ja wiedziałem, że takie cięcie zrobię. Chodzi mi o cięcie, które steruje kwitnieniem. Zobaczcie, mam tutaj 3 krzewy tej samej odmiany. Każda odmiana jest posadzona w 3 sztukach. I teraz chodzi mi o to, takie założenie, że pierwsze zakwita mi odmiana krzew, który nie był cięty albo był bardzo delikatnie cięty tylko wiosną, tak? I dopiero później
mniej więcej jednocześnie zakwitłyby, ta różnica nie byłaby duża, to byłoby może tydzień czasu różnicy między tą rośliną a tymi dwoma. Czyli powiedzmy tydzień później zakwitają te dwie rośliny, tak? I wtedy, powiedzmy po 3-4 tygodniach, kończy mi się w miarę w jednym momencie kwitnienie wszystkich tych 3 róż. Czyli mam krótki okres, stosunkowo 3-4 tygodnie, kiedy kwitnie mi wszystko naraz. A ja tak nie chcę. Ja chcę, żeby mi zakwitła ta roślina jako pierwsza, druga roślina zaraz po niej weszła jako druga, a trzecia roślina, żeby mi zakwitła wtedy, kiedy te dwie już przekwitną. I żeby tego dokonać, ja właśnie teraz, w pierwszym połowie maja, przytnę ją, podobne do tego, jakie się robi po kwitnieniu. I zobaczcie, jak ja to będę robił. Wahałem się długo, czy będę wycinał ten środkowy rząd, bo taki miałem najpierw plan, że ten środkowy rząd przytnę, czyli zakwitnie mi ta jako pierwsza, ta jako druga i wtedy, kiedy po kwitnieniu już przytnę tą roślinę, to jak gdyby odsłonię zaczynającą kwitnienie tą roślinę w środku. Ale ponieważ większość tych róż w środku wygląda lepiej niż ta zewnętrzna roślina, niż ten rząd zewnętrznych roślin, to postanowiłem jednak, że będę przycinał wszystkie te zewnętrzne róże. Tutaj akurat zrobiłem sobie błąd, bo kilka dni temu zacząłem już ciąć tą różę, ale nie szkodzi. Tu będziemy mieć lekkie zafałszowanie, ale zobaczcie, fajnie już widać. Powiedzmy, nie wiem, 5 dni temu przycinałem te rośliny i zobaczcie, co się dzieje. Wyciąłem kwiatostan i tu już pięknie idzie mocny nowy pęd i ten pęd, mniej więcej, ten pęd zakwitnie za około 5 tygodni, tak? Wtedy, kiedy kwitnienie tutaj się będzie kończyć. Tu jest kolejna sytuacja, o, też podobny pęd. Ja osobiście wolałbym, i tutaj też się coś takiego dzieje, żeby mi nie wyrastał jeden pęd na samym wierzchołku z górnego liścia, tylko żeby mi wyrosły 2 lub 3 pędy poniżej. Tutaj też już coś zaczyna się dziać. Tak? Ale czy to będzie tak, czy to będzie inaczej, to trudno nam wyrokować, bo różne odmiany różnie reagują. I w przypadku tego cięcia sterującego kwitnieniami liczymy na to, że około 3 tygodnie po naszym zabiegu róże będą wyglądały tak jak tutaj. Czyli zobaczcie, wyrastają nowe, te czerwone pędy, które powodują i zagęszczanie się rośliny, to po pierwsze, ale po drugie, zobaczcie, tu mamy rośliny nieprzycięte, które mają pąki kwiatowe i będą kwitły w ciągu najbliższych 2 tygodni. Zaczną kwitnienie, a te, które tutaj widzimy, zaczną kwitnienie za 4 tygodnie. Więc liczymy na to, że po naszym zabiegu rośliny zareagują właśnie tak jak tutaj. No więc teraz przystąpię do tego cięcia i zrobię to. Dzisiaj zrobię część, jutro drugą część i może pojutrze dokończę. Czyli w ciągu 3 dni zrobię takie cięcie na całym tym żywym katalogu róż. Jak to będę robił? Zobaczcie. Wycinam pod kwiatostanem. Różne odmiany będą wyglądać różnie. Tu mamy akurat róże miniaturowe. Tu jest pewnie wspomnienie lata, jeśli dobrze kojarzę. Zostawiam jak najwięcej liści. Nawet część tych drobnych pędów zostawię. One tam się, kwiatki się na nich pojawią, ale te najmocniejsze, tu już, zobaczcie, wyciąłem tak, że zostawiłem już wyrastający pęd, więc na tym pędzie kwitnienie będzie wcześniej niż na tym pędzie, gdzie jeszcze żadnych odbić z boków kątów nie mam, tak? Ale tutaj z kolei może być taka sytuacja, że ten wyrastający pęd zablokuje mi wyrastanie pędów poniżej, tak? Więc coś za coś. Ale też proponuję Wam, nie doktoryzujcie się na tym. Jeżeli chcecie coś takiego zrobić, róbcie to troszeczkę po prostu na oślep, mniej więcej, nie? Tu mamy, inną odmianę. Zaraz zobaczymy, co to jest za odmiana. Sternenhimmel.
Bardzo fajnie, gęsto kwitnąca. Widać, że tych pąków kwiatowych jest tu mnóstwo. I też mniej więcej staram się to robić poniżej kwiatostanu. I teraz tak, jest jeszcze jeden czynnik, który jest decydujący o efektach tego właśnie zabiegu, który robimy. Mianowicie, jeżeli po tym cięciu, tak jak ja to teraz robię, przez najbliższe 5 dni nie będzie upałów, będzie raczej chłodno, a najlepiej, żeby było chłodno i wilgotno, to ten zabieg jak gdyby odniesie lepszy skutek. Bardziej pobudzą nam się pąki boczne, tutaj górne, i ładniejsze nowe pędy wyrosną, dłuższe, mocniejsze, i te kwiaty za około 5 tygodni będą po prostu większe, niż gdyby pogoda się ułożyła tak, że zaraz po takim kwitnieniu zrobi nam się upalnie, sucho. Wtedy te pędy wyrastające są krótsze, cieńsze i kwiatów też jest trochę mniej. Zobaczcie, tu mamy odmianę Lavender Ice. Ona rośnie troszeczkę jak taka rabatówko wielkokwiatowa. Zupełnie inaczej niż inne miniatury. I ja będę po prostu, tu jest dużo łatwiej to pokazać. Tnę pod takim kwiatostanem. Wkrótce będziemy obserwować efekty tego zabiegu. Zobaczymy, czy to był dobry wybór, czy to nie był dobry wybór. Ja polecam Wam po prostu nie obawiać się. Jeżeli chcecie eksperymentować, jak najbardziej eksperymentujcie. Nie na wszystkich roślinach, tak jak ja tu 2 zostawiam nietknięte, ale na części roślin możecie sobie różne eksperymenty robić i obserwować, jak się zachowują rośliny po cięciu. Tu mamy różę rabatową Lemon Fizz. Zobaczcie, jak ona bardzo wcześnie zakwita. Już mamy pierwsze żółte kwiaty. Wydaje mi się, że ona jest jeszcze wcześniejsza niż Friesia, która bardzo wcześnie zakwita. I tu na tej odmianie chciałem Wam pokazać ten, moim zdaniem, najlepszy moment na robienie tego cięcia sterującego kwitnieniem. Tutaj mamy już dosyć duże pąki kwiatowe. Wydaje mi się, że to już jest jakby troszeczkę za późno. Z jakiego powodu? Dlatego, że już jest za mało czasu do pełni kwitnienia tych roślin. I to przestawienie kwitnienia nie będzie takie idealne. To znaczy, ta przycięta roślina, o jak ją teraz przytnę, zobaczcie, to ona nie zakwitnie mi w tym momencie, w którym ja uważam, że jest optymalny. A optymalny dla mnie moment jest wtedy, kiedy te nieprzycięte rośliny tej samej odmiany kończą kwitnienie. Czyli tu będzie taka sytuacja, że te nieprzycięte rośliny zakwitną, skończą kwitnienie, a ta jeszcze nie zdąży zakwitnąć. Czyli ta jeszcze będzie rosła, czyli wejdzie nam przerwa w tym kwitnieniu, bo to nam zakwitnie, skończy kwitnienie, a to jeszcze nie zakwitnie. Dlatego ten moment, kiedy te pąki kwiatowe już są takie duże, moim zdaniem już jest troszeczkę za późno, tak? Ale ja i tak to zrobię, bo takie miałem założenie od samego początku. A optymalny, moim zdaniem, jest taki moment. Taki moment, kiedy pąki kwiatowe, zobaczcie, są wielkości groszku. One jeszcze w ogóle nie pokazały koloru i wiem, że ta roślina do zakwitnięcia potrzebuje jeszcze około 3 tygodni, tak? Po tych 3 tygodniach będziemy mieć znowu 3 tygodnie kwitnienia, czyli 6 tygodni. I jeżeli ja ją przytnę teraz, to za 6 tygodni ta jest w stanie nam zacząć kwitnienie. Oczywiście to są wszystko takie, wiecie, teoretyczne założenia, dlatego że o tym terminie kwitnienia decyduje w największym stopniu pogoda, decyduje też ta wysokość cięcia. Im wyżej przytniemy roślinę, tym ona szybciej zakwitnie, im niżej, tym trochę później, więc tych czynników wpływających na to zakwitnięcie w późniejszym terminie jest dużo. I nie liczcie na to, że jesteście w stanie tak precyzyjnie wycyrklować i sobie wysterować to kwitnienie co do tam, powiedzmy, kilku dni w kalendarzu. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że te kwitnienia się po prostu rozminą. Na dzisiaj to tyle. Zobaczcie, jestem przy pięknie rozpoczynającej kwitnienie Princess Anne na rabacie z angielkami.
ale z angielkami raczej, jeszcze się zastanawiam, nie będę robił tego numeru z przycinaniem, dlatego że mam tylko 2 rośliny i no jeszcze się waham, czy ten drugi rząd przytnę, czy nie. Trochę mi szkoda, szczerze mówiąc, przy 2 roślinach pozbyć się kwitnienia, pierwszego mocnego kwitnienia tego pierwszego rzędu. Zobaczę. Dajcie znać, czy wasze angielki w waszych ogrodach już są w takiej fazie jak u mnie i widzimy się wkrótce w następnym filmie, w którym powiem wam o, uwaga, największych zagrożeniach fitosanitarnych, czyli związanych ze szkodnikami, z chorobami, jakie o tej porze czyhają na róże, bo już u siebie zauważyłem pewien problem. Także subskrybujcie, włączcie sobie dzwoneczek, bo wkrótce bardzo ważny odcinek. Do zobaczenia.